Witajcie telewidzowie kolejnego dnia z Siliguri. Jak widzicie po mnie, nie jestem zbytnio wyspany, spałem z jakieś 4 godziny. Ostatnie 3 dni takie mam dość słabe, więc dzisiaj coś mi się wydaje, że muszę odpocząć. Ja już spakowany, tutaj jeden plecak, gdzie ta moja rumunka? Tam jest moja rumunka. Wychodzę już ze swojego hostelu, zamawiam tuk-tuka, jadę na lotnisko tam też mam jakieś 15 minut, nie, 25. Jestem już na recepcji, czekam aż sprawdzą mój pokój, zamawiam taksę i jadę na lotnisko. Jest już mój kierowca, jak widzicie tutaj plandeki pozakładane, bo dość mocno padało, ale już przestało. No to jedziemy, pokazuję na mapie 26 minut. To sobie wybrałem środek transportu, tuk-tuka. Gdzie on jest? Pojechał już, stoi tam. No, stoi jeszcze. Okazało się, że one nie mogą wjeżdżać na lotnisko. A jeszcze w Indiach jest tak, że oni tutaj bardzo dużo płacą w miastach tym swoim kodem QR. No i oni pieniędzy nie mają wydać, więc też nie miał wydać pieniędzy za mój przejazd. Ale tam dużo nie wyszło, wyszło jakieś złoty 50. Nie miał wydać, no ale co? Musiałem mu zapłacić. Doszedłem do lotniska, no było jakieś 200 metrów. Moja rumunka tutaj wcale mało nie waży. Bagdogra, tak się nazywa lotnisko. Jestem już na lotnisko i tutaj przed wejściem na lotnisko od razu sprawdzają paszporty i bilety. Taka pierwsza kontrola. A ja muszę znaleźć gdzieś stanowisko, gdzie mogę zważyć swoje walizki, bo mam tutaj limity. Mam 15 kg na rumunkę i 7 kg na ten mały. Też tak robicie jak ja, jak chcecie sprawdzić kilogramy. Tam jest moja linia lotnicza, tam na pomarańczowo, więc ja tutaj przyszedłem do tych wolnych, żeby oni nie widzieli czasem, że ja tutaj mam za dużo kilogramów, że ja to sprawdzam. Zawsze tak kombinuję. O kurde, ten mały 3 kg za dużo. Za to rumunka ma, patrzcie, niecałe 14. Super, jeszcze coś tam mogę dołożyć. Teraz najlepsze z tej podróży, bo ta rumunka to nadawany, a ja muszę owinąć ją folią jeszcze. Chłopaki do mnie podeszli właśnie z tych linii, gdzie ważyłem walizkę i się pytają, o co chodzi. Ja mówię, że nic, nie? Jak się pyta, jakimi liniami lecą, więc ja mówię, że nie z nimi, tylko z tymi obok. Tak wygląda moja owinięta rumunka, nawet trochę się zmniejszyła, bo ta folia ją trochę ścisnęła. Jadę oddać teraz swoją walizkę. Nie tak łatwo poszedłem oddać tutaj walizkę, a się okazało, że tutaj każda linia lotnicza ma swój skaner i trzeba najpierw zeskanować walizki, żeby później nie było problemów. W sumie ma to jakiś sens. No i dostałem naklejkę, ale pan mówi, baterię masz tam. Ja mówię, że nie, że baterię z drona wyciągnąłem, bo wiedziałem, że trzeba te baterie wyciągnąć, a drona osobno mieć w walizce. A pilot zostawiłem, co ja mówię, dobra, pilot może być, nie? Myślał, że coś innego tam jest, ale akurat tylko bateria ta wbudowana, tylko co jest w pilocie. Wszystko załatwione, idę teraz pewnie na odprawę. Jestem już po odprawie i powiem wam, że na niektórych lotniskach przechodzi, na niektórych nie. Mam apteczkę, w apteczce mam takie nożyczki, one nie są ostre, one są zaokrąglone. No ale niestety zabrali mi je. Lotnisko nie jest jakieś duże, bo tylko 5 bramek ma. Tu jest 4-5 i salonik gdzieś jest koło 5 ponoć. Więc tutaj dziś muszę szukać. Jest mój salonik. Okej. Jestem już w saloniku. Oczywiście alkoholu tutaj nie ma w indyjskich salonikach. Tak trzeba kupować. Tutaj bemary puste, są tylko 2 opcje na śniadanie. No i już jedną zamówiłem tutaj u kolegi. Tak wygląda moje śniadanie. No, jedną opcję spróbuję. Tu jeszcze jakieś tosty dali z masłem chyba do tego. No i później spróbuję drugą opcję. Próbuję drugą opcję, nawet nie wiem jak to się nazywa. Tu jest jakiś curry dal, to trochę tak wygląda. Jakiś ziemniak, marchewka. To wygląda jak jakiś, nie wiem, jogurt. I tutaj jakieś placki. Zobaczcie jakie rozwiązanie w kiblu. Mydło leci. Ja już tutaj czekam w kolejce, zaraz będę miał skanowany ten bilet, a kolega tutaj chodzi, o właśnie ten. I sprawdza walizki, tak jak w Ryanerze, wiecie? No, patrzył, która za duża. Musimy zejść na płytę lotniska teraz. Kilka takich małych lotnisk widziałem w swoim życiu, że się wychodzi po prostu na płytę i wsiada do samolotu. A dzisiaj lecę liniami Air India Express. Słyszałem wiele złego o liniach Air India, a ten samolot wygląda bardzo czysto, schludnie. Pani tutaj może już chyba się przesunąć, czy nie? Ja sobie przejdę dalej, dobra.
No dobra, jest 11. Zobaczymy, czy tutaj w Indiach też 13. Nie, no widzicie, patrzcie. Mają to gdzieś. Hindusi wierzą w szczęście, a nie w pecha. Powoli już wysiadam z samolotu, lecieliśmy około godziny. Jeszcze do autobusu wsiadamy. Oby szybko nas dowiózł, bo mój pęcherz nie wytrzymuje. Nieźle pokręcił się po lotnisku, a przyjechał z powrotem z drugiej strony, prawie że naprzeciwko samolotu. Ale rozumiem, że nie mógł tutaj wjechać, tylko musiał dookoła podjechać. O proszę, jaki dobry serwis. Jedzie moja Rumunka. I to jeszcze w takim, patrzcie, plastiku. No ładnie. Podejrzewam, że Rumunka też w dobrym stanie. No jak nie naruszona, jakbym dopiero nadawał. Jestem już na zewnątrz, z walizką dość dobrze poszło. Muszę zamówić sobie taksówkę, jest 14 km stąd, na motor się nie zmieszczę, no bo z tą walizką raczej nie da rady. Okazało się, że tutaj ekonomiczne nie jeżdżą. Ekonomiczna kosztowała około 18 zł, bo tutaj jest takie stanowisko, oni pomagają akurat z tego Rapido, z tej aplikacji, tak jakbyście u nas Ubera, a Uber by miał swoje stanowisko, oni tutaj pomagają ludziom z tymi aplikacjami, dzwonią do kierowców. No i muszę wziąć premium, a premium kosztuje 20 zł, więc żadna różnica, 2 zł. Tak wygląda ich stanowisko. Jak będziecie w Indiach, ściągnijcie sobie aplikację Rapido. Będziecie mogli sobie jeździć tutaj po taniości i motorami, i taksówkami, i też rikszami, w zależności od miasta. Jestem już w taksówce, pokazuję pół godziny, te 14 km, ale ja znam realia tego miasta, nie jestem tutaj pierwszy raz, więc podejrzewam, że to... No jeszcze nie są godziny szczytu, ale ja bym tak obstawiał 45 minut to minimum. Kierowca już coś kombinuje, tak obstawiam, bo tutaj już mnie podpytuje, ile za przejazd, bo on nie widzi, chyba nie może sprawdzić, tak mi się wydaje, ale też dziwne. No i tutaj coś tam cały czas, ile, powiedz ile, i mówi do mnie tysiak, a ja tutaj mam 450, on mówi tysiak, a ja mówię, nie powiem ci teraz, nie powiedziałem mu, bo coś mi się wydaje, że tu kombinuje, bo jak raz jechałem też tutaj z innym gościem motorem, no to też mi powiedział, że chce za parking jeszcze, nie? A tam wszystko jest wliczone. Dojeżdżam powoli do swojego hostelu, zaraz zobaczymy, co kolega tutaj wymyśli z tą ceną. Ja obstawiam, że mi powie coś właśnie na temat lotniska, że musiał zapłacić i że ja muszę to teraz zapłacić jeszcze raz. Pokazało mu ceny. Właśnie taka. Niezadowolony kolega jakiś, patrzcie. Myślał, że będzie tysiak. Już mnie chciał przekręcić, widzicie? Musicie się pilnować, bo kolega chciał zarobić na mnie 100 i powiedział, że jeszcze za parking muszę zapłacić. Thank you. Ponarzekałem trochę na te korki, a on mnie dowiózł w 30 minut. A tak nazywa się mój hostel. Tutaj macie numer telefonu, też można dzwonić w mieście Kolkata. Jestem już w hostelu, ale nie mogę wejść jeszcze do swojego pokoju, na swoje łóżko. Powiedział, że tak 30-40 minut i będzie gotowe, bo jeszcze jest przed 12, a i tak normalne wprowadzki są o godzinie 1. Odpocząłem trochę w hostelu, idę teraz jakiś obiad zjeść, ale powiem wam, że dzisiaj nie będzie żadnych ekscesów. Po prostu te góry chyba ze mnie całe zlazły. Nie wiem, no jakoś tak się dzisiaj słabo czuję, nogi mnie bolą. Także dzisiaj dzień odpoczynku. Tutaj od razu inny świat.
Tego tam nie było widać w górach. Zobaczcie tutaj, rozpalili ognisko na ulicy i będą gotować. Pani teraz zasłania, ale widać, pali się. A co oni tu gotują? O, money, oni od razu wyciągają pieniądze, money. Jajka się gotują, jakiś dal będzie. Zobaczcie, jak sobie ludzie radzą. Tutaj śpią, mieszkają, a na ulicach sobie gotują. To też wygląda na jakiś dal, jakieś kary z jajkami. Coś tutaj będą celebrować, przyszykowali na rowerach, nie wiem, jakieś głośniki tu widzę. Tutaj jest jakaś maszyna do szycia. Tutaj znowu głośniki. Nie wiem, o co chodzi jeszcze. Tutaj kto to? Jakiś pomnik kogoś. Wszyscy poubierani w te same koszulki. To się nazywa załadować ciężarówkę do pełna. Na obiad zamówiłem sobie klasyka z miasta Kolkata, zaraz wam pokażę co. No i jest klasyk, roll z kurczakiem i z jajkiem. A tak się zbiera pieniądze w Indiach. Jeden pan zdrowy ciąga, drugi jest z kaleką, nie ma nóg, albo jednej, no i z takim wózeczkiem muzyka gra i garnek na pieniądze. Tutaj kolega wiezie kartony, cały obładowany. Ja patrzę, co ten pan tutaj robi. Rozbija na małe kawałki, to wygląda jakby jakieś pozostałości z fabryki po ciuchach albo coś takiego. No nie mam pojęcia, ale on tutaj robi później kołdry i pierzyny z tego, czy pierzyny, kołdry jakieś i poduszki, patrzcie, upycha to później. Biorę jeszcze sobie na wynos dwie takie samosy. Thank you. Zobaczcie, jaki tutaj jest rozpierdziel. Tam pani śpi na wózku, tutaj pan śpi, tutaj mają swój cały dobytek, pewnie tutaj obiad gotowali. Psy też na środku. Zabieram was jeszcze dzisiaj na spacer po tym pięknym mieście. Idę poszukać coś do jedzenia na kolację, wezmę sobie na wynos. Tutaj jest stały punkt, ludzie tutaj przychodzą i robią naprawdę wszystko z tą wodą. Ona tutaj cały czas leci, myją siebie, myją swoje wozy, myją swoje motory, no wszystko co się da. W niektórych miejscach ludzie już się szykują do spania. Zjedli kolacje porozkładane, patrzcie, tutaj mają swoje garki, swoje ciuchy. Hi bro! Po drodze szefowie kuchni już coś gotują. No widzicie, tutaj bardzo popularny jest makaron. Tutaj na tych ulicach częściej go smażą od ryżu. Tutaj z przodu widzę jakieś kolejne. Co tutaj jest? Piec, pali się węgiel, pewnie chapati. A poza tym, aha, tutaj było jakieś kary jeszcze. Ktoś tutaj jeszcze sobie jedzie. Myślałem, że dzisiaj nie pracują, bo dzisiaj niedziela, ale widzę, że ciągają cały czas. I te charakterystyczne żółte taksówki kojarzą mi się zawsze z miastem Kolkata. W Ameryce też są, tylko w Ameryce są inne. Tutaj więcej ludzi chodzi po ulicach niż po chodnikach. O, chłopaki po robocie, relaksik. Tutaj też, patrzcie, wszyscy gdzieś tam pokończyli pracę, pokąpali się w tych kranach, w tej wodzie, co tam leci. Mojej ulubionej kuchni z najlepszymi plackami na ulicy nie ma, więc biorę w innym, też niedaleko obok. Gdzie tu śmignąć, żeby wam pokazać? Tutaj gdzieś muszę przejść. Dobra, tutaj przejdę, pokażę wam, bo to jest tak, że ma on już zrobione kary i tylko smaży. Patrzcie. Biorę sobie dwie porcje. Jedna taka, a druga będzie z kurczakiem. Miała być kozina, okazało się, że ta kozina to same podroby, więc jakby trochę pokręciłem, ale pan mówi, że tutaj nie ma problemu, więc biorę kurczakowe i jajkowe kary. Tutaj się zagląda, patrzy co jest. Tak, z jajek. A już wam pokazuję, jak wygląda moje nowe. No tu też mięsa za wiele nie ma, same kości, no ale nie dziwcie się, bo to kosztuje 2,20. I drugą porcję, jaką biorę, to biorę tak, jajko i to będzie 2 ziemniaki ponoć tutaj, tak, o, żeby... A, 2 jajka będą. Dobra, niech będą 2 jajka, okej. Niech będzie, okej. Do tego biorę sobie 4 placki, właśnie te chapati, świeże, ciepłe jeszcze, zapakowane już w gazetę. Wracam powoli. Nie będę wam teraz swojej twarzy pokazywał, bo wiecie, że ta przednia kamera wieczorem to tragedia. Więc pokażę wam tu i chciałem wam powiedzieć, że za to jedzenie... Hello kolego, że za to jedzenie zapłaciłem 105 rupii, jeszcze 4 placki do tego, czyli no to wyszło niecałe 5 zł. To też jest ciekawe, w takich gablotach rozwieszają codziennie gazety. No i ludzie jak sobie tutaj stoją, piją herbatę, to mogą sobie poczytać. Dzień dobry z Kuala Lumpur. Jest godzina 7 za 5 minut. Wschód słońca. Zobaczcie, ja wyjrzałam przez okno, bo się przebudziłam. Jakie piękne kolorki. Ja jeszcze wskakuję do łóżka na jakieś 2 godzinki. Kojarzycie? Wczoraj przechodziłam obok tego muzułmańskiego cmentarza. No i tu widzę go z okna od siebie. Aha, no i to jest ten most łączący właśnie tą tradycyjną starszą dzielnicę z tą nowoczesną. I faktycznie, jak się dobrze przyjrzeć, no to po tej stronie są takie małe domki, niskie. No jest kilka tych większych hoteli,
No ale tutaj jak przejdziemy, no to same wieżowce po tamtej stronie rzeki. Ja wyszłam na styk, więc muszę się teraz trochę pośpieszyć, bo mam 2 km na paznokcie, a na dojście jakieś 18 minut, więc będę zasuwała nieźle. Trafiłam teraz na sesję jeszcze poślubną, ale piękna para. Tu już będzie piękny widok na 2 wieże. Pan widzę, że trzyma sprzęt i robi zdjęcia, takie jak wczoraj pod wieżą. No zobaczcie, dzisiaj jest o wiele lepsza pogoda, to też ładniejsze kolory. Wow. No te wieże chyba nie przestaną mnie teraz zadziwiać. I tutaj jakie piękne góry. No super, coraz bardziej mi się w tym mieście podoba. Jednak jak świeci słońce, to wszystko jest piękniejsze. I te wieże, i to miasto, i ludzie. Aż chce się żyć, słuchajcie. Wyszłam, paznokcie zrobione, nasiedziałam się 2 godziny, słuchajcie, nie pamiętam kiedy tyle siedziałam na paznokciach. I przez to teraz muszę się pośpieszyć do domu, bo myślałam, że to krócej zajmie, więc po drodze jeszcze coś złapię do jedzenia i później siadam już do pracy. I jeszcze jedna rzecz, trochę mnie to zdenerwowało, bo przepłaciłam, a ja nie lubię przepłacać. Jak siedziałam na fotelu, kto inny mi odpisał, że zrobiłby to za ponad 40 ringgitów taniej, czyli jakieś ponad 30 zł. No to jest sporo. Ja zapłaciłam 108 ringgitów i coś mnie tutaj pani zaczepia. Ja zapłaciłam 108 ringgitów za swoje, to jest ponad 90 zł. Czyli jak tutaj w ogóle na Azję, to sporo. No jak wam powiedziałam, można zrobić to około 60 zł. Ale nic, następnym razem. Zrobiła się tak piękna pogoda, jakiej jeszcze nie miałam w Kuala Lumpur. Aż szkoda, że dzisiaj całe popołudnie i cały wieczór muszę pracować. Mam nadzieję, że jutro będzie też tak pięknie, bo jutro mam cały wolny dzień i zamierzam z niego skorzystać. Prawie 16:30, z głośników rozbrzmiewa modlitwa, to już chyba dzisiaj 3. czy 4. Witajcie telewidzowie, ja dzisiaj wybieram się do świątyni. Jak wiecie, w świątyni trzeba mieć ramiona i kolana zakryte. Postanowiłam, że założę koszulę, ale była wygnieciona. A z racji, że w Malezji, w hotelach prawie wszędzie jest żelazko, to skorzystam z tego. Kebab pod blokiem mi tak posmakował, że dzisiaj go biorę ponownie. Zobaczcie, jakie ładne mięsko. Mięso pan nabija codziennie świeże, wczoraj wieczorem już też nie było, przedwczoraj jak przyszłam, to też ostatniego dostałam. Także świeże, dobre, na śniadanie w sam raz. Zobaczcie, to bardziej przypomina wrapa niż takiego typowego kebaba. Już nie będę tam otwierała, bo mi się rozwali w każdym razie w środku. A dzisiaj widzę, że nie, to samo mięso jest. Nie ma tutaj dodatków, ogórków, po prostu trochę sałaty, mięso i jakiś sosik. Zjadłam, było pyszne, zamówiłam sobie jeszcze kawkę. Tutaj mają fajną opcję. Do 11 mają zniżkę i w ogóle 25% zniżki na kawy. Także skorzystałam. I teraz idę już zamówić graba i jadę. Jest i mój pan grab. To widzę po raz pierwszy. Zobaczcie, tutaj jest wydzielony specjalny pas dla motorów i pan właśnie źle tutaj stał, przed chwilą cofał, a już nie widać u niego na tym ekranie. Także jeszcze trochę stoi na tym pasie, ale fajnie. Lekko ponad 20 minut jechałam i zapłaciłam 13 zł, także dobra cena. Jestem już teraz, muszę znaleźć główne wejście, bo pan mnie tak trochę wcześniej wysadził, bo jakiś korek był i nie mógł przejechać. Także aha, chyba tam po prostu mam iść do przodu. Tutaj jest stacja kolejki, więc jak coś, to też możecie kolejką dojechać. Tutaj widzę, jakieś rzeczy sprzedają. Wodę przy wejściu, sporo taksówkarzy, ale grab jest wiadomo tańszy. No ja już wchodzę do środka. Tutaj jeszcze macie, jak możecie się ubrać. Przy wejściu wita nas od razu małpa. Ja to takich małp nie lubię. Widać, że takie, no nie za grzeczne. O matko, kolejna, nawet nie zauważyłam. One to nie wiadomo kiedy i skąd przychodzą. No, a ja już jestem właśnie pod tym wejściem, muszę przejść. Małpy widać co chwilę, no nie jestem z tego powodu zadowolona. Ta tutaj z gołębiami nawet się zmieszała. Siedzi w cieniu. Tutaj na pierwszy rzut oka jakiś posąg mamy. Tutaj z boku jest jakiś wstęp, ale nie do końca rozumiem za co. Ja w każdym razie szukam póki co schodów. O nie, coraz jeszcze więcej małp. Ta jak sprytnie trzymała sobie nogą, żeby jej nikt nie zabrał drugiego banana. A pieniądze zbiera z kubkiem. O, nie mogę, jakie one są sprytne. Żeby chodzić tutaj po tym pięknym obiekcie, to trzeba zostawić buty. Właśnie tu jest linia. No i widzicie, na boso, ale wcale tu nie jest czysto. Zobaczcie, te małpy tutaj jedzą, rozrzucają, gołębie się załatwiają, także trzeba uważać pod nogi. A ta co za sprzątanie się bierze, no dobrze, o matko, gołąb we mnie wyleciał. Dobrze, dobrze, nabrudziłaś, to sprzątaj. Wejście do jednej z jaskiń, 5 ringgitów, to jakieś ponad lekko 4 zł. Ja na razie odpuszczam te poboczne jaskinie, szukam głównych schodów, bo po to tutaj przyjechałam. Zobaczcie, całe drzewo gołębi. Tutaj państwo mają jakieś jedzenie, to przyleciały właśnie. Pięknie tutaj, do tej jaskini to warto zapłacić wstęp.
bo to chyba ta, którą wam przed chwilą pokazałam. Chyba powoli jestem na tym właściwym miejscu. Zobaczcie, jak to się prezentuje. Wow. O, ja zawsze widziałam na zdjęciach te ujęcia i zawsze chciałam tutaj być i jestem. O, robi to wrażenie. Ludzi sporo, a gołębi chyba jeszcze więcej. Tutaj ludzie łapią gołębie. Może nie mają u siebie w kraju. Tutaj jeszcze raz przypomnienie, czego nie należy robić. Ale gdybyście tutaj spontanicznie przyjechali, to zobaczcie, nie ma problemu, możecie taki szal wypożyczyć. Nie spodziewałam się, że to takie pionowe schody będą. O nie, tutaj też są małpy. Jestem gdzieś w połowie, taki widoczek. Z tyłu miasto. Te małpy tutaj są, ale nie widać, żeby były jakieś takie bardzo agresywne, choć widziałam, jak dziecko podchodziła i wyrywała jakiś samochodzik. I jeszcze jednej pani, bidon z wodą chciała zabrać. Zdążyłam tylko powiedzieć, że one nic nie robią, nagle czuję, coś mam na plecach. Każdy mówi spokojnie, spokojnie, ja się odwracam, ona mnie wisi na torbie. Po prostu chciała przeskoczyć z jednego tutaj, wiecie, po tych schodach na drugie schody. No ale ja już zdążyłam się wystraszyć. Także a komuś innemu wyrwały właśnie tam wyżej siatkę. Także te na dole jeszcze nie były takie zaczepne, a tutaj im wyżej to mam wrażenie, że już szukają jedzenia. Zresztą tej się udało dorwać ładne jabłko. Piękne zwierzęta, ale no już nie przepadam za nimi. I zobaczcie, z każdej strony, dlatego ona tak samo, ja stałam po środku tych schodów, ona po prostu chciała sobie jak najszybciej tam przebiec. No i skoczyła na mnie i dalej na schody. A ta co dorwała? Jakiś biały proszek. Dochodzę już na samą górę. Oj, trochę się zmęczyłam. Zobaczcie, trochę tych schodów do pokonania jednak jest. Zobaczcie, jak tutaj mokro. A z góry, z tych skał cały czas coś skrupuje, jakby deszcz padał. Sklepik na samej górze też jest, gdybyście zapomnieli picia. Sklepików z pamiątkami też nie brakuje. Przeszłam dalej i powiem wam, jestem pod wrażeniem. Ale pięknie tutaj w środku to wygląda. Jeszcze lepiej niż na zewnątrz. Zobaczcie, o tym mówiłam. Tutaj pani ma reklamówkę. No i słychać, o właśnie, bo szeleści. I dlatego jak ktoś ma także nie bierzcie szeleszczących reklamówek, bo to niedobrze. Nie wiem co tam, dostała banana. A, wiedziała, że jak szeleści, nie odpuści, na jednym się nie skończy. Pani, chowaj to do torby. Całą torbę zabrała. Ta kolejna usłyszała reklamówkę szeleszczącą, no właśnie. Rachu, ciachu i banana nie ma. O, za kolejne się zabierze. O, tym razem jabłko. Tutaj dobrze widać, ile tej wody kapie. Bardzo podobają mi się te formacje. No jedna z piękniejszych jaskiń, moim zdaniem, jakie widziałam. No i jeszcze razem z świątynią w połączeniu. Pięknie. Wygląda na to, że już ostatnie schody przede mną. Dotarłam, jestem już na górze. Wyżej wejść się nie da, ale też piękne tutaj skały. Przez to, że jest mokro, to i też zielono. Oj, coś pięknego. O, to jest na samej górze ciekawe, zobaczcie. Woda pitna. Tutaj akurat pan wziął sobie kubeczek, który stał na górze. Nie wiem, czy kojarzycie z Indii. A, pewnie kojarzycie, jak Marcina filmy oglądacie. Że stoją często kubeczki na górze i po prostu z jednego wszyscy piją. No i tak ten pan też tutaj zrobił. Wydaje mi się, że w świątyni odbywa się teraz błogosławieństwo. Pokręciłam się tutaj chwilę, zobaczcie, mokro po prostu leje się ze mnie. Jest tutaj dosyć duszno, nie dość, że dzisiaj jest bardzo gorący dzień, to jeszcze w tej jaskini mam wrażenie, że jest jeszcze bardziej gorąco. No to teraz czekają mnie jedne schody w dół i później prosto, ale no ten widok zachwyca. Ostatnie spojrzenie na ten piękny widok i wychodzę. Jestem już na dole, zobaczcie, teraz za mną jest pusto, można sobie samemu zrobić zdjęcie na schodach. Baby małpka. No takie są słodkie, ale przy takich to też trzeba tym bardziej uważać, bo mamuśka blisko, albo tatusiek. Widać zresztą, jak się chowa w ramiona, nie wiem, w którą iść mała. O, pobiegła, odważyła się. Słońce teraz wyszło, to i świątynia nabrała innych barw. No pięknie, naprawdę cudownie, warto tutaj przyjechać. Patrzcie, nawet loda wyrzuciła. Tak jak prawdziwy nurek. Teraz jeszcze na koniec doczytałam, że ten posąg złoty to Bóg Muruggana i ma aż 42 metry wysokości, a tych schodów za nimi, tych kolorowych, jest 272. Patrzcie, jak sprytnie na dzwon się wspięła. Myślałam, że dzwonić będzie. Zdecydowałam się na wejście do Kewila. Już zapłaciłam, teraz dostanę taką bransoletkę. Pan powiedział, że 10-20 minut mam na przejście. Thank you so much. Można zapłacić kartą i to jest, no te atrakcje czy wejście tutaj do tych dodatkowych miejsc są płatne. O, pięknie, ale reszta jest za darmo. No to wchodzę. Sporo rybek tutaj pływa po jednej i po drugiej stronie. Tam widzę na środku taka ogromna, jedna wielka. Zobaczcie, co tutaj mają. Żółwie.
Sporo tych żółwi tutaj jest, ale fajnie, że nie są zamknięte w klatce, tylko sobie mogą chodzić, pływać. Mają też pawie tutaj. A tego kolegi to w ogóle nie zauważyłam. Ale pięknie od góry ma te oczka. Pawie już wielokrotnie widziałam, ale ten ogon, no przepiękny. Zobaczcie, tamte takich nie mają. No wyjątkowy ten jest. Myślałam, że na tym się skończy, a tutaj wchodzę do jakiejś faktycznie jaskini jeszcze. Na początku mamy ścienne malowidła. Pięknie wyglądają. To jest chyba jedno z najbardziej tutaj zadbanych rzeczy, bym powiedziała, bo reszta to no świątynie piękne, ale generalnie dosyć brudno. O, tutaj koleżanki chodzą. Co chwilę są takie kartki, chyba cała historia jest tutaj opisana tego. Tu jakie kolory fajne. Ziemia. O, to jeszcze dalej się idzie, ale kolorowo tutaj. I tutaj jeszcze dalej można iść. No czegoś takiego to się nie spodziewałam. O jacia, tego to w ogóle się tutaj nie spodziewałam. Wąż. I to jaki duży. Małe zo jest w środku, ale nie można filmować, więc jak pan go zobaczył, że tego węża nagrywam, to powiedział, żeby od razu wyłączyła kamerę. I mnóstwo zwierząt, ropu, żab, ale kolorowych, w życiu takich nie widziałam. Prawie żadna się nie ruszała, więc myślałam, że może to są kamienie po prostu pomalowane jako żaby, bo mnie to nie zdziwiło w sumie, ale no niektóre tam jednak się ruszało coś w nich. Sama w sobie jaskinia za 5 ringgitów, no to myślę, że warta wejścia. I ten mostek tam na zewnątrz, także fajnie tutaj. Dawno tego nie widziałam, fish spa. No ale nie chciałabym tutaj wkładać do tej wody nóg. Świątynia zdecydowanie robi wrażenie i warto ją odwiedzić. Znajdzie się i kącik dla najmłodszych. Już miałam wychodzić i podeszłam bliżej, zobaczcie. Właśnie podobne zwierzęta były w tej jaskini, z której wyszłam i nie można było nagrywać. Tamten żółw był biały, więc no widzicie, tutaj też pieniądze są powrzucane. On jakieś tam resztki zajada. Woda też wcale nie jest aż tak czysta. Cześć kolego, czy ty lubisz atakować, czy ty spokojny będziesz? Wiesz, tak podszedłeś blisko. No a ja tutaj widzę, że ludzie siedzą i się zastanawiam, na co oni tutaj tak patrzą. I zobaczyłam, że na scenie o 2:30 jakieś show będzie. Także za 3 minuty dosłownie, no to poczekam. O, wyszła pani na scenę. Nagle z tego show wyszłam do kolejnej jakiejś jaskini, też kolorowa. Jak tu magicznie, a zarazem przerażająco. Tego to można było się wystraszyć. Spojrzałam na zegarek i okazuje się, że spędziłam tutaj 3 godziny, a jeszcze wszystkiego nie widziałam i to tak szłam w sumie, no nie oglądając wszystkiego, także można by było spokojnie tutaj spędzić o wiele więcej. I jeszcze z drugiej strony właśnie jest kolejna jaskinia, ale ja już do niej nie wchodzę. Muszę się troszkę pośpieszyć, bo myślałam, że to zejdzie mi 2 godziny. Nawet szybciej, myślałam, że godzina, schody, wyjdę, a tutaj jednak chodzę i tak sobie podziwiam, delektuję się tymi rzeczami, które tutaj są, także bardzo mi się podobało, naprawdę świetna świątynia. No ale teraz już czas wracać do domu, myślałam, że jeszcze na chwilę wskoczę do basenu, ale nie wiem, czy zdążę przed zajęciami. No ale może się uda, może jak Uber szybko przyjedzie, to może się udać. O tej godzinie też już tutaj jest spokojniej. Ubery sobie przyjeżdżają, odjeżdżają, ale tak wszystko to płynie. Tutaj przy wejściu też żadnego tłoku, dużo ludzi, także może lepiej popołudniową godzinę wybrać następnym razem. Zamówiłam już Ubera, będzie za jakieś 9 minut. Dojechałam już u siebie pod hotel, piję właśnie kawkę, przysympatyczny pan ją zrobił. Ojej, zgasłam teraz, wiecie, zgasłam. I jeszcze coś dziwnego po drodze mi się wydaje, znaczy po drodze, jak już wyszłam z taksówki, pan doliczył 2,5 ringgita i właśnie to dziwne, bo nie wiem, czy sobie doliczył to jako napiwek, czy mógł coś takiego, bo jakby ja na niego czekałam 9 minut i tutaj podwiózł mnie i też od razu wyszłam, jakby nie czekałam na niego na nic. A teraz mi się przypomniało, że jechaliśmy przez autostradę, to może z autostrady mi policzył, ale dziwne. No bo z tamtym jechałam i jakby wybrał inną drogę, a ten jechał przez autostradę. Kawa chyba zaczęła działać, bo już lepiej się czuję, ale siadam zaraz właśnie do komputera, już nie zdążę teraz na basen, ale to nic, mam 2 zajęcia i wieczór zaplanowałam wolny, także wieczorem posiedzę, no i te budynki tak samo wieczorem pięknie są oświetlone, nawet lepiej to będzie wyglądało niż teraz. Teraz już tak jakby słońce zaszło, no w niektórych partiach właśnie ono się tam pojawia, teraz z prawej jest, ale tutaj przede mną nie ma. Także tak to się prezentuje, ale wieczorem to już wiecie, jak ten widok wygląda. O nie, zobaczcie, co tu idzie. To chyba jakaś sroga burza. Ja właśnie skończyłam zajęcia, chciałam szybko wskoczyć w strój, ale może jeszcze zdążę, albo to gdzieś się bokiem minie.
No bo tak to ani razu jeszcze nie byłam w basenie. Z tej strony jeszcze ładne słońce, ale z tej strony wygląda to już gorzej. Widać, jak to się zbliża. Oj, słychać już jak grzmi. Udało mi się, jestem w basenie, zobaczcie, nadciąga ta burza, ale póki co jeszcze nie pada, idzie cały czas z tej strony, już jest coraz bliżej. Burza poszła bokiem, albo jeszcze chwilę wisi i daje mi się nacieszyć chwilą w basenie, w jacuzzi. Dzieci poszły, zrobiło się trochę ciszej i można się zrelaksować. Zostawiam te piękne widoki i idę się przebrać. Trochę zmarzłam, woda wcale nie jest taka ciepła, cały czas mam gęsią skórkę. No i ja powoli muszę się pakować, bo jutro rano wyjeżdżam. Ale numer, wsiadłam do windy, do jednej, zamykają się drzwi, karta mi nie działa, bo trzeba przyłożyć kartę i dopiero wcisnąć, na którą piętro się chce jechać. Mówię, nie działa, no dobra, próbuję, raz, drugi, trzeci, wysiadłam, zamówiłam kolejną windę, też nie działa. No i wsiadła taka dziewczyna na piętrze i zjeżdża nagle na dół do winda, a ja nic nie mogłam tam, wiecie, wcisnąć. No i wsiada dziewczyna tam na, nie wiem, z 2 piętra niżej i mówi, ja mówię, moja karta nie działa. Ona mówi, o, a gdzie ty jesteś, z którego bloku? Ja mówię, że jestem z A, ona mówi, ale to jest blok B, dlatego ci ta karta nie działa. Ja mówię, i wszystko jasne, nie? A ja po prostu na górze są przejścia między blokami jakby i na basen można dojechać z jednego i z drugiego, tylko trzeba innym przejściem przejść. A ja po prostu się nie szczaiłam na górze, no. No skomplikowane, można tu się pogubić w tych budynkach. I teraz idę takim sobie przez mall. Ręczki tu mam zawiązane przez pas na sobie, także ładnie mnie tu wywiało. W tym budynku moja karta już zadziałała. Ja już w pokoju, no i powiedzcie, czy mam gorszy widok z balkonu niż ten z basenu? O kurna, widzieliście to? Ja cię sunę. Ale to jednak ta burza idzie, albo dojdzie, albo pójdzie bokiem, no ale tak się zbierało już z 2 godziny temu. Matko, dobra, ja się chowam, bo tu widzę błyski non stop. Wykąpałam się i teraz czeka mnie ostatnio moja znienawidzona część podróży, czyli pakowanie. Wszystko już ułożyłam na łóżku. Nie wygląda to dla Was pewnie posortowane, ale dla mnie to jest posortowane. Wiem, co gdzie ma iść. Także teraz tak. No właśnie, mam 3 plecaki w ogóle. Gdzie jest jeszcze jeden? A, tam leży, widzicie, na łóżku. Także muszę się wziąć za pakowanie. Życzcie powodzenia, bo siły na ten moment mi już oklapły. A jeszcze w ogóle się okazało, miał ktoś przyjść kaucję mi zwrócić o 22. Poszłam do biura, bo nikt nie przychodził i pan powiedział, że on jest sam w biurze i żebym przyszła o 12, to on mi odda kaucję. Więc tak, ja do 12 powinnam się z tym bajzlem tutaj ogarnąć i mam nadzieję, że dostanę kaucję z powrotem, nie będzie żadnych problemów. Zobaczcie, plecak do połowy spakowany, a tu już są wszystkie ubrania i normalnie ja jeszcze, widzicie, połowa plecaka, a reszta to są pierdoły, które jeszcze tutaj muszę dopakować. O, świetnie, widzę, że zapomniałam tego plecaka najpierw dać do środka. Och. Ale mam stretch, więc równie dobrze. Może ten plecak tutaj z przodu przywiążę, ostreczuję to i będzie w sumie też ok. Pół godzinki, powiem Wam, wygląda to całkiem dobrze. To idzie do podręcznego. Zobaczcie, ten plecak jak ładnie mi się spakował. Nawet ładny ma kształt, to coś wystaje, ale to jest nieważne. I tutaj doczepiłam ten plecak. Trzyma się dobrze, ale i tak założę ten pokrowiec jeszcze pomarańczowy na niego. Ostreczuję folią i myślę, że będzie ok. A reszta rzeczy już z tego łóżka ląduje w bagażu podręcznym. Na drogę oczywiście zostawiam skarpety, bluzę i jakieś tam leginsy. Koc, bo lecę liniami, które tego koca mi nie dadzą. Swoją drogą bardzo rzadko owijamy plecaki, ale z racji, że mam właśnie tego stretcha z Tajlandii, to wykorzystam po prostu. I zastanawiam się, czy tutaj jeszcze, czy już zapakować górę, w sensie czy go owinąć w drugą stronę, bo jeszcze może bym, no nie, ale w sumie już chyba, no jedynie strój, który wisi, ale to i tak on będzie do jutra, to moim zdaniem nie wyschnie, także chyba lecę z drugą stroną. Ostreczowałam go już w drugą stronę. Ten filmik byłby świetny, bo po prostu miałam mnóstwo problemów, żeby objechać to dookoła i ciągle mi się coś wyślizgiwało, ale nie kliknęłam nagrywaj, więc się nie nagrało, a już drugi raz tego robić nie będę. Plecak ostreczowany z każdej strony, tak się prezentuje. Pięknie tu mi wyszło. Tu jeszcze na górę dołożyłam buty. Miałam je wziąć na podróż, ale ja i tak zawsze podróżuję w klapkach. Idę załatwić teraz sprawę z kaucją. Kaucja odzyskana, 2500 batów otrzymałam z powrotem. Nikt nie przyjdzie do pokoju, bo nikogo więc już na recepcji nie ma oprócz tego pana, który mi to dał, więc on musi tutaj zostać.
I później jutro mam zostawić klucz po prostu na stole, jak będę wychodziła. To już ostatnie minuty, kiedy mogę go podziwiać. Jest już po 12, więc zaraz stopniowo zaczną wieże gasnąć. No a jutro już wyprowadzka, więc nie wiem, czy albo o której oni je rano włączają, więc myślę, że już nie zobaczę ich tak pięknie oświetlonych. Your eyes all night under the covers. Your place, my place, it doesn't matter. No one has to know. We'll keep it on the low. Round and round we go. Falling for you, feeling your skin, the night's getting colder. Falling, holding, it's getting better. No one has to know. Low. Round and round we go. Falling for you.